Także tak się prezentuje mój widok z hotelu, z okna hotelowego. Praktycznie rzecz biorąc, ja nie muszę wcale iść na te piramidy, no bo ja stąd mam najlepszy widok. Ale i tak pójdę oczywiście. Tam jak widzicie, turyści sobie śmigają. Niesamowite, no. Pierwszy raz mi się zdarzył taki imponujący widok z okna hotelowego, w podróży oczywiście. Naprawdę robi wrażenie. Pomyślę, że to ma 5000 lat, ponad 5000 lat. To chyba czyni to jedną z najstarszych budowli na świecie. Dzielnica trochę hardkorowa, muszę przyznać, bo tutaj w jednym z oknie, tutaj widzicie tam na dole, hodują bażanty chyba, jak dobrze kojarzę. A tutaj przy drugim oknie na dachu kozy. Czyli taki klimat troszkę, no ale się tego spodziewałem po Egipcie, bo Egipt jest taki troszkę no niekoniecznie imponujący swoją egzotyką pod tym względem akurat. O, współczesny Egipt, nie? Ogólnie nawet na cmentarz mnie ciężko zaciągnąć. A co dopiero powiedzieć, że bym się cieszył będąc na cmentarzu, nie? Jakby nie było, bo piramidy w Gizie są cmentarzem, są grobowcami faraonów z IV dynastii. Ja za wiele o antyczności nie wiem, nie interesowałem się zbytnio antycznością. Chyba się zainteresowałem antycznością będąc, tak szczerze powiedziawszy, w Pompejach. Jakiś czas temu, możecie zobaczyć mój vlog z Pompeji. Wtedy mi się jakoś ta antyczność spodobała, no zainteresowała mnie w sumie, nie? Szczególnie miasta istniejące, nie wiem, 3000-5000 lat temu, które robią wrażenie, no z perspektywy czasu oczywiście. Egipt to troszkę takie odmienna kultura od Maroka. W obecnej sytuacji, w której ta ekonomiczna sytuacja w Egipcie nie jest za najlepsza, bo kraj jest na granicy bankructwa. I ogólnie chaotycznie jest pod względem finansowym i egzystencji. Że nie jest to taki typowy, świetny raj dla turystów, a można to zaobserwować przychodząc na przykład tutaj pod region tych piramid w Gizie, bo nagabywaczy, ludzi chcących od Was coś, za coś i tak dalej jest naprawdę sporo i są bardzo uporczywi i natrętni. Ale co zrobić? To każdy chce zarobić, tak? Dzisiaj wyczytałem również, że nawet w czasach rzymskich piramidy tutaj w Gizie były atrakcją turystyczną, zwiedzania, ponieważ ze względów konstrukcyjnych były to najwyższe budynki na świecie do roku 1000 któregoś naszej ery. Jak kupiłem bilet do Egiptu, byłem bardzo podekscytowany, muszę powiedzieć, bo to Egipt, piramidy, sfinksy i tak dalej, wszyscy dobrze wiedzą, o co chodzi. Ale później zacząłem się tak zastanawiać, znaczy analizować całą kulturę. No to egipska kultura starożytna bardziej bazowała na tym, że życie pośmiertne, tak? Czyli największymi atrakcjami Egiptu, jakie są dla turystów, to są piramidy, czyli grobowce starych faraonów, których było na to stać.
trumny, maski potrumne i takie inne tematy. No normalnie taka troszkę, no, bez urazy, kultura nekrofilska, powiedzmy tak, że no, pogańska kultura pod względem tego, że mieli troszkę inne podejście do egzystencji, nie? No i człowiek się wtedy może poczuć troszkę jak ta hiena cmentarna, która, nie wiem, żyje z padliny przykładowo, nie? Jest tych wiadomości na temat starożytnego Egiptu bardzo wiele. Ja Wam podeślę kilka linków, które sobie możecie sprawdzić. Nie powiem Wam wszystkiego, bo jak mówię, ja nie jestem do tego specjalistą. Jestem po prostu zwykłym turystą po części, mającym jakieś zainteresowanie w starożytności. Ale myślę, że no, warto poczytać o historii, tylko że jest tego aż tak dużo, że można się pogubić, jeżeli się nie jest jakimś skolarem tak zwanym, czyli osobą akademicką i szukającą, nie wiem, badającą jakiś jeden temat, no to naprawdę bardzo w tym wszystkim jest łatwo się zagubić. No po prostu jest tak dużo taki natłok tej historii, nie? Jakby to nie było, to jest prawie 5000 lat, nie? Częściowa historia zapisana, częściowo nie zapisana, w dużej mierze pewnie troszkę i reinterpretacji. Także ja trochę tak przejrzałem z 3 po 3, że tak powiem, nie? Tak, w streszczeniu, że tak powiem. Nie jestem też specem od teologii. Coś przeczytałem gdzieś tam kiedyś, ale tak mi teraz się przypomniało, że początki judaizmu, czyli kultury żydowskiej, no miały miejsce 5000 lat temu, czyli za czasów egipskich, a najprawdopodobniej triangulacje, czyli piramidy, były inspiracją do Gwiazdy Dawida. Tak tylko sobie mogę wywnioskować z rozsądku, nie? Ciekawostka, na którą wpadłem w sumie dopiero będąc tutaj w Egipcie. Widzieliście tych Azjatów na kamelu, czyli na wielbłądzie. Z tego co usłyszałem, facet się ich zapytał, skąd są. Mówił, z Ameryki. A, to jak Amerykanie, to amerykańska cena. $300 za przejażdżkę na kamelu wokół piramid. I siedzą na tych wielbłądach i się wykłócają z nim. Znaczy zostali wrobieni, nie? Na minę, kurde, finansową. Świat biznesu, kurde. Ale nie, w pewnym stopniu to myślę, że Egipt na tym wszystkim, na takich właśnie szemranych biznesach dużo traci. I dlatego bardzo prawdopodobne, że kraj jest w takiej troszkę chaotycznej ruinie, bo jest zarządzany w pewnym sensie, czy w chaosie, w gangi, nie? Powiedzmy tak. A rząd nie jest w stanie sobie z tym poradzić. Najwidoczniej. Nie jestem pewien 100%, ale tylko tak mogę wnioskować, nie? Normalnie, jeżeli chcecie przyjechać do Kairu na wakacje, no to wam bym odradzał. Jeżeli chcecie przyjechać do Kairu, żeby zwiedzić te kulturowe zabytki historyczne, no to zdecydowanie tak. Jakby nie było, Kair to jest, wyobraźcie sobie, połowa mieszkańców Polski w jednym mieście. I to bardzo skondensowanym, zabudowanym. Zabieram się do zwiedzania Muzeum Kairu. Zapraszam!
Wiecie co, trochę przyszedłem tutaj po tym muzeum i muszę powiedzieć, że jest bardzo w opłakanym stanie, szczerze powiedziawszy. Brakuje wiele opisów, czyli praktycznie w tej sali, co tutaj jestem teraz, no są artefakty, ale kompletny brak deskrypcji. Nie wiem, o co chodzi. Taki zbiór kultury, a tak bardzo zaniedbany, nie? W porównaniu do innych muzeów, jakie do tej pory w swoim życiu odwiedziłem. No ale jakby nie było, jest to pewien chyba priorytet, będąc w Egipcie, do odwiedzenia. Czyli jak jesteście zainteresowani egipskimi trumnami, to będą na drugim piętrze. Na parterze są sarkofagi, czyli pomniki, no. Czyli coś, co wspominałem wam wcześniej, no, że starożytna egipska kultura, czy raczej pozostałości, co nam się ostało z egipskiej kultury starożytności, no dużo ma wspólnego ze śmiercią, czy życiu pośmiertnym. Tak jak piramidy, grobowce, no, czy zdobnicze trumny. Z muzeum jednak znajdziecie wiele innych atrakcji, niekoniecznie związanych z tym aspektem egzystencji. Pod względem zdobniczym, czyli bardziej rzemieślniczym, no to jakby nie było, to niektóre z tych trumien są naprawdę dziełami sztuki. Może sama tematyka nie za bardzo ekscytująca pod względem tematyki, ale jakby nie było, dzieła sztuki. Wiecie co, ten muzeum jest naprawdę imponujące. Tyle tutaj artefaktów ciekawych, ale jak wcześniej wam wspomniałem, jest, na mój gust przynajmniej mówiąc, jest trochę zaniedbane. Brak deskrypcji, jak wspomniałem, trochę chaotycznie, tak jakby, no nie wiem, biorąc pod uwagę fakt tego, że jest to, jakby nie było, chyba jeden z najważniejszych muzeów historycznych na świecie pod względem artefaktów historycznych, nie? To jest po prostu, no, tak jakby tutaj było, no nie wiem. No trudno określić. Wiem, że co kraju to obyczaj, w każdym kraju inaczej funkcjonuje cywilizacja, inaczej funkcjonuje cała egzystencja, ale w tym aspekcie to muszę powiedzieć, że biorąc pod uwagę, że to muzeum mi się wydaje, że jest jednym z najbardziej odwiedzanych na świecie. Z pewnością jest. A ogólny całokształt tutaj tego funkcjonowania, no to wygląda, jakby to było takie, no powiedzmy, prowincjonalne muzeum na obrzeżach Afryki. No jesteśmy w Afryce, ale wiecie co mam na myśli, nie? No może nie każdy przywiązuje taką wagę do kultury i do dziedzictwa kulturowego, nie? Szczególnie, że dziedzictwo kulturowe Egiptu wiąże się dalej niż obecna kultura muzułmańska, nie? Powiedzmy tak. Dobra, lecę dalej zwiedzać. Nie będę więcej narzekał. A przynajmniej postaram się. Wielbiciele komiksów też z pewnością znajdą trochę ciekawych ilustracji tutaj w Egipcie, bo jakby nie było, pierwsze hieroglify, czy te obrazki hielograficzne, czy jak to się nazywa, można nazwać pierwszymi komiksami, nie?
przedstawiającymi historię wydarzeń za pomocą obrazu, czy za pomocą ilustrowanego obrazu. Ta ilustracja jest z papirusa Ziui, czyli część wyryta w części jako księga umarłych, czyli jakaś opowieść dla umierającego, nie? Która była umieszczona w jego grobie. Z pewnością najbardziej ciekawą przestrzenią czy komnatą tutaj jest komnata Tutenchamona, gdzie można znaleźć złotą słynną maskę, jak również całą trumnę. Cała trumna to jest 110 kg czystego złota. Niesamowite, co? Możliwe, że nie jest to najważniejszy obiekt w muzeum egipskim, ale jest zdecydowanie najbardziej popularnym obiektem. Lecę dalej zwiedzać. Teraz właśnie się dowiedziałem od jednego z pracowników hotelu, w którym się zatrzymałem, że ten cały region tutaj wokół piramid w Gizie, który obecnie jest zamieszkiwany, jak również znajdują się tu jakieś hotele, został jakiś czas temu wykupiony przez inwestorów z południowej Arabii, czy raczej z Emiratów Arabskich. I w najbliższych latach, czyli w najbliższych 5 czy tam 6 latach, cały ten obszar ma być poddany demolce i mają tu powstać typowo turystyczne kompleksy. Taka sytuacja. Słyszałem o inwestycjach z Arabii Saudyjskiej i Emiratów w Egipcie ostatnio, ale myślałem, że to jest z tego, co dowiedziałem się z wiadomości, no to są to inwestycje na północy Egiptu, ale nie sądziłem, że w samej Gizie również. Jedną z fajnych atrakcji Kairu jest Coptic Cairo, czyli kompleks bardziej współczesny z ery babilońskiej, znaczy z początku I wieku przed naszą erą. Bardzo fajne miejsce, fajnie ulokowane, kompletnie człowiek się czuje jak w pewnej oazie, powiedzmy tak, porównując to do to, co można zobaczyć w Kairze, czyli kompletny chaos Kairu tutaj znika. Kompleks budynkowy też jest bardzo fajny, są różne rodzaje sztuki, influencje sztuki islamskiej, influencje sztuki katolickiej, chrześcijańskiej. To wszystko można dostrzec tutaj w architekturze tego budynku i naprawdę jest bardzo, bardzo imponujący. Za wiele może tutaj nie ma, za wiele że nie ma takich artefaktów sięgających aż tak daleko w czasie, jak to jest w Muzeum Kairu, ale jest dużo ciekawych manuskryptów, które mają prawie 1000 lat. Dużo ciekawych obiektów z ikon religii chrześcijańskich. Także z pewnością jest to jeden z ciekawych punktów na mapie do odwiedzenia w Kairze. Bilet nie jest drogi, bo jest o połowę tańszy w porównaniu do biletu, który jest w Muzeum Kairu. Naprawdę imponujące miejsce. Polecam i warte zwiedzenia, a ja też idę dalej zwiedzać. Wiem, że nazwa Coptic Cairo znaczy po prostu Crypto Cairo. Na zasadzie, że jest to dość stary region Kairu. Jednak koptowie to jest i było jedne z najstarszych chrześcijańskich społeczeństw w północnej Afryce.
posiadających również jeden pozostałości języka egipskiego, współczesnego języka egipskiego, który w późniejszym etapie został zastąpiony przez arabski język. Ten wyjazd kosztował mnie niecałe 800 zł, ale były z tego pewne niuanse, że tak powiem. Był problem z tym, że było to połączenie łączone pomiędzy Kopenhagą i Budapesztem i Kairem. Myślę, że to bardzo dobra cena, bo 800 zł, czy niecałe 800 zł, to jest 1/3 ogólnej standardowej ceny, która jest na tych połączeniach zazwyczaj funkcjonuje, a to są około 2000 zł. Wiem, że z Warszawy lecąc często są połączenia takie pomiędzy Warszawą a Kairem, które lot oferuje i to jest niecałe 800 zł. Jest to zazwyczaj w sezonach nieturystycznych i na pewno warto skorzystania. Ten lot Wizzairem, którym ja leciałem z Budapesztu, no niuans jest taki, że przylatuję o 3 rano i to nie na lotnisko w centrum Kairu, tylko na lotnisko, które jest ulokowane poza Kairem, czyli coś w rodzaju Modlina warszawskiego. No jest trochę problematyczne, bo nie ma tam transportu publicznego. Jedyną alternatywą na przejazd jest wzięcie taksówki. Nie są to duże koszta, bo do samego Kairu jest około $20. Czyli jak jeździcie we dwójkę czy we trójkę, to praktycznie ta cena jest bardzo nikła. Jednak najgorsze jest to, że to jest przylot o 3, przynajmniej ten przylot, który był oferowany przez Wizz Air z Budapesztu, przylatuje o 3 w nocy. Tak samo o 3 w nocy będę wylatywał ze Sfinksa, z lotniska Sfinks do Budapesztu. Jeżeli przylecicie do Kairu w nocy, to pamiętajcie, żeby zarezerwować sobie jeden nocleg, musicie zarezerwować jeden nocleg więcej, czyli na dzień wcześniej, bo nikt was nie zakwateruje za darmo o 3 w nocy, jeżeli macie możliwość zakwaterowania od godziny 12. Także wylatując tu, pamiętajcie, że no ja tak w początku liczyłem, że może się uda mi zakwaterować tutaj o godzinie 3, jeżeli mam zapłacone za ten dzień, ale będę dopiero o 12. No niestety się nie udaje tak, bo to świat biznesu. Ludzie tutaj dość w Egipcie liczą pieniądze, dość dobrze lubią liczyć pieniądze, także nie oczekujcie tego, że będą to że ktoś wam tutaj zrobił przysługę za bezcen, że tak powiem. Czyli rezerwując tani lot, ten z Budapesztu, który jest połączenie, no musicie pamiętać, że musicie dojechać na lotnisko, czyli dodatkowe licząc $20, jak również to, że musicie zarezerwować jeden nocleg więcej. Co i tak w sumie podliczając wszystko, to mi wyszło w miarę rozsądnie cenowo, także żadnej krzywdy większej nie mam w tym. Ogólnie jak będziecie się wybierać do Kairu, czy wybieracie się do Kairu na wakacje, to wam odradzam Kair jako miejsce na wakacje. Przyjechać zobaczyć piramidy? Tak. Przyjechać zobaczyć maskę Tutenchamona? Zdecydowanie tak. I to są dwie najważniejsze atrakcje Kairu. Poza tym Kair jest miastem, które nie jest to turystyczne miasto i nie oczekujcie tutaj, że tu można odpocząć w tym mieście, bo to jest, jeżeli ktoś podróżował po Indiach, możliwe, że odnajdzie się w tym samym zamieszaniu. Ja w Indiach nie byłem, nie wybieram się jak na razie. To dla mnie to jest chyba najbardziej chaotyczne miasto, w jakim do tej pory byłem, pod względem aglomeracji. Ja jutro się zbieram do Luxoru, lecę, bo miałem jechać na początku pociągiem, ale było tyle sprzecznych informacji dotyczących połączeń kolejowych, czy ja z tych połączeń mogę korzystać jako Europejczyk,
czy mogę tylko korzystać z tych, które są niby przeznaczone dla osób europejskich, czyli zarządzanych przez prywatne firmy, nie przez rządowe. No i było tyle było sprzecznych informacji w internecie na ten temat, że postanowiłem, no mimo to, że lubię pociągiem podróżować, to nie będę ryzykował, że kupię bilet, pójdę na, bo można kupić bilet przez internet, ale nie chciałem ryzykować, żeby kupić bilet, zajść na dworzec i powiedzieć, że do tego pociągu nie wsiądę, bo jestem Europejczykiem, a to jest tylko pociąg dla Irakijczyków, dla Egipcjan przykładowo, nie? Także przed wylotem, tydzień przed wylotem znalazłem dość tanie połączenie lotnicze, no i do Luksoru i z Luksoru z powrotem lecę samolotem. Jedna tylko godzina lotu, niedużo, cenowo nie wyszło to aż tak bardzo przeraźliwie, bo za 2 loty w to i z powrotem wyszło niecałe 100 euro. Dodatkowy wydatek, ale jakbym miał policzyć wydanie 30-40 euro na pociąg, który podróżuje 10 godzin, no to tak praktycznie nie za wiele bym oszczędził. Nie zawsze jest tak, jakbyśmy chcieli, nie?